Halo, cześć, witam serdecznie. Tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się serdecznie z Wami. Ferie były i po feriach. Ferie wielkanocne w Nordrhein-Westfalen w Niemczech się, można powiedzieć, zakończyły. Jest dzisiaj niedziela. Właściwie Kacper jutro idzie do szkoły. Ale w ciągu tych 2 tygodni dużo się zdarzyło. Jeśli obserwujecie nas na Instagramie Innymi Oczami, to wiecie, że dużo robiliśmy ostatnio z Kacprem. To ćwiczyliśmy różne rzeczy, trochę pisania, trochę takiego dopasowywania, jeszcze było trochę motoryki, układaliśmy klocki, bo Kacper dostał klocki a la Lego, ale z Lidla, tańsza wersja, ale powiem Wam, niczym się zbytnio nie różni, jak widzieliście na szorcie. Bo to, co na bieżąco się właściwie działo, wrzucałam na shorty, albo na Instagrama, na story, albo też trochę wrzucałam na TikToka. No, wiecie. No, ale tak poza tym Kacper zrobił dużo postępów. Pod tym względem, że jeśli idziemy do sklepu, bierze wózek, nie pozwala sobie pomóc, żeby ten wózek prowadzić. Co najlepsze, nie wjeżdża w ogóle w ludzi. Stara się utrzymywać odległość. Trzeba uważać tylko, żeby nie dotykać tego wózka, bo on zacznie się tym szarpać, tym wózkiem i zacznie jeździć gdzieś indziej i po prostu przyspieszać. I może wtedy uderzyć w jakiegoś przechodnia. Trzeba uważać. Już od jakiegoś czasu chodzi bez ręki i przechodzimy razem z nim przez ulicę. Nie potrzebuje być prowadzony za rękę. Czasami trzeba go złapać, bo się zapomni, ale stara się iść z nami. Wiadomo, trzeba wcześniej go poinformować o tym, co będzie się działo, w którą stronę idziemy i tak dalej, i tak dalej. Że trzeba na przykład zapłacić. Bardzo dużo rzeczy Kacper rozumie w tym momencie. Rozumie komunikaty i polecenia, nawet bez obrazków. Czasami jest tak, że trzeba mu wytłumaczyć obrazkiem, jeśli jest trochę więcej zamotany w swoich przemyśleniach, czyli uczepił się, że przykładowo chce jechać, nie wiem, do McDonalda, a jedziemy gdzie indziej najpierw. Albo, nie wiem, kupujemy coś tam, ale idziemy do innego sklepu. No i po prostu pokazujemy mu na zdjęciach, gdzie jedziemy, bo z początku myśli, wychodząc z domu sobie, że jedzie gdzieś tam do McDonalda i tak dalej, ale jedziemy w całkiem innym kierunku, do innego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem Wam szczerze, co było fajne ostatnio, że byliśmy w takim jednym parku, gdzie jeszcze nie byliśmy, no bo Robert nas tam zabrał, mnie i Kacpra, i tam były zwierzęta, żywe zwierzęta, różne pasterskie, owce, kozy, krowy chyba nie, ale kury jakieś tam były, jakieś bażanty, nie wiem co tam było, ale tam było za darmo i można było sobie pochodzić. Kacprowi się tam bardzo podobało. Byliśmy też w zoo, a w zoo byliśmy teraz w piątek i powiem Wam szczerze, że w porównaniu z rokiem poprzednim, bo generalnie chodzimy raz w roku albo maksymalnie 2 razy do roku w zoo, bo jakoś nie ma czasu, jest co innego, są inne atrakcje, coś innego trzeba zrobić. No i powiem Wam szczerze, jak kiedyś Kacper leciał przed siebie, teraz wytrzymał 4,5 godziny w zoo bez niczego. Pierwsza rzecz, czekał grzecznie w kolejce. Normalnie by się wyrywał, chodził, niecierpliwy by się, płakałby, kładł się na ziemię i tak dalej, ale nie robi tego. Czeka w kolejce. Przechodzi czasami bliżej trochę przed kolejkę, no to trzeba by powiedzieć, żeby tu przyszedł do nas i czekał z nami. To też robi. I powiem Wam szczerze, że jak szliśmy przez poszczególne alejki, to Kacper zatrzymywał się przy każdej tabliczce i chciał zobaczyć, czy tam coś jest, czy tam ktoś mieszka w tej danej dziupli, czy jaskini, czy jest tam tygrys, czy i tak dalej.
Ale co najbardziej go zafascynowało w tym roku, były dinozaury, które się ruszały. I wydawały dźwięki. Były ogromne. Po prostu jeden taki dinozaur był, że ja bym powiedziała, jak dla mnie one były rzeczywistej wielkości. Jak można powiedzieć, prototypy tych właśnie dinozaurów, które były przed wieloma milionami lat. No i powiem Wam szczerze, Kacper był pod wrażeniem. Lepiej mu się te dinozaury ostatnio podobały niż te zwierzęta. Nawet słonie go tak nie zafascynowały jak te dinozaury. Powiem Wam szczerze, trochę mało tych dinozaurów było. A, było takie jeszcze coś, że można było sobie wejść na taką wystawę z okularami tymi wirtualnymi VR. Ale najgorsze było to, że pierwsza rzecz, trzeba było tam kupić dodatkowy bilet. Chyba kosztował 9 euro, od 9 euro wzwyż. To nie było w ramach wejścia do zoo, co dla mnie trochę było głupie. No i po prostu tam czekaliśmy, ale patrzymy, co byliśmy w stanie, dobra, zapłacilibyśmy te bilety, ale było coś takiego, że ci ludzie tam wchodzili grupami. No i powiem Wam szczerze, że nie chciało się nam czekać. I trzeba było czekać na zewnątrz. Tam były takie siedziska do czekania. Wiecie, jak to takie na plaży, takie ratanowe siedziska i tam się czekało na tą daną godzinę, o której się wejdzie i tak dalej. No trochę głupio to było. Woleliśmy iść, ja też już byłam zmęczona. Ja powiem Wam, przez te całe ferie byłam przeziębiona. Kacper też był trochę przeziębiony i wczoraj właściwie już nam to trochę lepiej poschodziło. Przedwczoraj byliśmy w zoo, ale przedwczoraj z rana czułam się jeszcze w miarę tak słabo. W zoo się trochę tak, dość się tak po drodze spociłam. Ale wczoraj już było lepiej, no i dzisiaj już jest też lepiej. Jutro jest nowy dzień, także już będzie po feriach. Jakoś przyjdzie ta normalność do rzeczywistości. Powiem Wam szczerze, tyle się działo. Różnych rzeczy. I gdzie jeszcze w ogóle byliśmy? Nawet już nie pamiętam. Aha, a propos zakupów. Kacper, jak idzie na zakupy, nie bierze całego wózka bzdur typu słodycze i tak dalej, tylko po prostu kupuje sobie to, co tam uważa, wiadomo, ale nie za dużo i wie, że nie może za dużo kupować, bo już nigdzie więcej nie pójdzie z nami. Tego też go nauczyliśmy w miarę. No i jest coraz większy. Wymieniłam ostatnio mu całą, większość szafy, gdzie miał ubrania już, można powiedzieć, za małe i musiałam już to dać tacie, żeby zawiózł do Polski. Może ktoś będzie potrzebować ubrania po Kacprze, no to w dobrej wierze komuś się to da, bo po prostu nie ma sensu tego trzymać gdzieś w piwnicy, żeby to po prostu leżało. I na tyle by to było z tych relacji, z tych ferii. Powiem Wam szczerze, bardzo fajnie było. Z początku było ciężko, bo jeszcze Kacpra coś na początku ferii też brało. W sumie ja od niego się zaraziłam. No i tak mnie mocno trzymało, że musiałam sobie iść po leki do apteki. W czwartek już był punkt kulminacyjny, gdzie mnie trochę tak już konkretnie rozkładało. Ale już później w piątek, od piątku już to puszczało. Dzisiaj już jest też lepiej. Najgorzej jest jak w nocy, na wieczór, gdzie tam po prostu mi jeszcze kaszel dusi, ale już to nie jest to samo, to co było wcześniej. Aha. I najważniejsza informacja, z którą się z Wami chciałam podzielić na temat mojego debiutu. Napisałam książkę. Na obczyźnie z autyzmem Kacper, który uczy nas żyć. Nie wiem, jak to wyjdzie. Na razie jest dostępna na Amazonie jako wersja drukowana. E-book jest wersja po niemiecku i drukowana.
E-booków polskich nie ma póki co. Musiałabym gdzie indziej jeszcze zobaczyć, ale na niemieckich księgarniach są e-booki polskie. Na Talii jest e-book polski i na innych niemieckich księgarniach też jest e-book polski, niemiecki. Widziałam jeden sklep, już nie pamiętam, poszukam, przelinkuję Wam do opisu, gdzie można kupić ją też po polsku, chyba w wersji drukowanej, ale nie wiem, czy jest e-book. Także to się będzie z czasem pojawiać. Spróbowałam gdzieś indziej jeszcze wydać. Może uda się, że trafię jakimś cudem do Empiku, nie wiem. Ale na razie wiem, że to będzie bardzo długi proces. Nie oczekuję nie wiadomo czego, ale po prostu cieszę się z tego, że mogłam otworzyć pewne drogi dla innych rodziców, bo to jest przede wszystkim historia pisana życiem naszym, gdzie opowiadam o tym, co się działo, jak przechodziliśmy drogę orzecznictwa niepełnosprawności, jak zdobyliśmy legitymację dla niepełnosprawnych i innych różnych rzeczy po diagnozę i tak dalej, jak to wszystko się działo. Taki po prostu multum, zbiór informacji, bo projekt leżał już długo w szufladzie i stwierdziłam, że to jest ten najwyższy czas. Trzeba się za to zabrać i poświęciłam właśnie te ferie wielkanocne na to, żeby to po prostu zrobić, bo mam też inne zajęcia, na których się muszę też konkretnie skupić, ale chciałam to z racji tego, że po prostu mam dobre serce i chciałabym się podzielić tutaj z ludźmi, którzy po prostu potrzebują dodatkowych informacji, a nie wiedzą, jak się po prostu w pewnym momencie obrócić. Są nowicjuszami, mają dziecko w spektrum i obracają się tu w Niemczech, bo przede wszystkim to jest oparte na opisie systemu niemieckiego, jak to tutaj funkcjonuje, ta cała biurokracja związana z diagnozą i wszystkimi rzeczami związanymi z spektrum autyzmu po szkole, przedszkole i tak dalej. Także wiecie, mniej więcej tam to jest to opisane. Nie wiem, na pewno będę się przymierzać do jakiejś następnej historii, ale jeszcze do końca nie wiem, o czym to bym chciała zrobić. Jeszcze się zastanawiam, aczkolwiek może powrócę do tematu autyzmu, albo i nie, albo będzie to taka mieszanka. Nie mam po prostu pojęcia, jeszcze nie mam koncepcji na ten temat. Na razie zbieram myśli, na razie po prostu chcę wystartować z pierwszą pozycją konkretnie i potrzebuję przerwy akurat w tym momencie z tymi rzeczami i zająć się innymi po prostu rzeczami, które jeszcze mam do zrealizowania. Także mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Subskrybujcie nasz kanał Innymi Oczami, lajkujcie, zaglądajcie na Instagram, na Facebook. Jeśli ktoś nie ma Instagrama, na Facebooku też są przekierowane story z Instagrama, więc mam taką opcję zrobioną, więc serdecznie zapraszam. Także widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć!